Siemanko kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj odcinek z grzybobrania. Zapraszam Was na film. Pierwsze co musicie zrobić, jak idziecie na grzyby ze swoim partnerem, chodź, to jest mój partner do grzybobrania. Odwołalny pies w 100%. Słucha się, już ma wiele lat. Pierwsze co, odwracam obroże. Kolczatkę w tym wypadku. Mafia ma kolczatkę, gdyż jest takim troszkę dzikuskiem i często ciągnie, wtedy kolczatka ją uspokaja. I dobrze jest odwrócić kolczatkę z dwóch powodów. Jedno, że nie zaczepi się ta kolczatka o nic. A drugi powód jest taki, że no jest to taka obrona psia. Weźcie sobie, poczytajcie na temat Kangali w Turcji, gdzie one bronią owiec przed... nie wiem czy pumami, bo nie wiem czy tam są. Nie wiem czy tam występuje coś takiego. Bardziej chyba jakieś kojoty, coś takiego. Albo jakieś psy, wilki może. O, wilki chyba bardziej, no. Tak, wilki. Natomiast przed niedźwiedziami nawet bronią i mają właśnie takie obroże dosyć często z potężnymi kolcami. Służy to temu, żeby po prostu zwierzęciu bardzo trudno było uśmiercić właśnie waszego pupila. No i w tym wypadku też to działa świetnie. Miałem już sytuację, gdzie jakiś pies tam przybiegł do mafii i zaczęły się gryźć. Próbował ugryźć, kolczatka pomogła. No i obrócenie to już w ogóle temat w ogóle. No bo to ukłuje w pysk po prostu zwierzę, które będzie próbowało atakować. Przyszłem w celu pozbierania grzybów typu gąska, sinawa bądź też zielonkawa. Zobaczymy co będzie w lesie. Ostatnimi czasy trochę popadało. Natomiast no, mamy prawie końcówkę października i dalej jest ciepło, więc nie wiem jak to będzie w tym roku z tymi grzybami. Póki co wchodzę do lasu i zaraz widzimy się przy pierwszym grzybie. W lesie dość mokro. Nawet bardzo mokro. Ale niestety grzybnia troszkę uszkodzona. W moich początkowych miejscach nie ma grzybów, więc troszkę słabo się zapowiada, żeby jakoś było nie wiadomo ile ich, nie? Ale dzisiaj naprawdę poświęcę sobie czasu. Skończyłem wcześniej dużo pracy. Skończyłem zlecenie, portfel pełny. Ja zadowolony, ze spokojną głową. Idę szukać grzybów, więc zrobię parę kilometrów w poszukiwaniu. Różnorodność grzybów jest fenomenalna, tylko że większość gatunków albo nie znam, bądź też znam, ale ich nie jadam, albo są po prostu gdzieś trujące, bądź też szkodzące na żołądek, tak jak na przykład muchomor czerwony, który jest szkodliwy, natomiast no nie jest trujący, nie potrafi zabić, także o kurczę, tutaj ktoś obciął nóżkę, nie wiem co to było, ale nóżka obcięta. Także skup się, Paweł, na myślach. Także spróbuję może znaleźć jakieś grzyby, zobaczymy. Póki co no to jestem na etapie dosłownie wejścia do lasu, także przede mną jeszcze mnóstwo kilometrów, a Wam wyślę mnóstwo ujęć pięknych z moich właśnie miejscówek. Nigdy nie mylcie tego grzyba z kurkami. Kurka ma odwrotne kolory, bywa ciemniejsza u góry, jaśniejsza od spodu, natomiast lisówka właśnie na odwrót. Tak też wygląda. Dosyć często jest mylona. Także nie mylcie tego grzyba. No i zaczynamy zabawę. To mi się podoba. Tutaj zobaczcie. O. Widzicie? Gąska zielonawa. Ekstra grzyb. Uwielbiam. Umiem je doskonale zbierać. Znajduję je właśnie gdzieś pod ziemią. O, tu są następne. Gąsek zielonawych w tych rejonach jest mnóstwo. Tam są następne.
Zaraz wam pokażę może takie bardziej skryte. Teraz wyciągam swoją kosę i jedziemy. Tu mamy taką, jeszcze wezmę, natomiast takie maluszki, jak tu za mną, o, zostawiam. Nie chcę podrosną. Natomiast takie, no często podważać nożem, nie przejmujcie się. Grzybnia jest w piasku, jest mikrogrzybnią. Tutaj nie robi to, czy będziecie podważać, czy nie. Także szukamy dalej w tym piaseczku. Zobaczcie tą. Jedną, drugą. Jakie wielkie. Tutaj jest, nie. I tam jest trzecia. Może tam pod kupeczką jeszcze czwarta. Pokażę wam później, jak wykopuję je z piasku, dosłownie gdzieś z głębokości. To jest tak, jak zostawicie jakieś... O, zobaczcie, widzieliście? Widzieliście? Tak się wykopuje gąski. Dobra. Dobra. Mam co robić. Na szczęście mam taki pędzelek przy nożu. Dostałem w prezencie nóż. I powiem wam, że mega ułatwia sprawę i dzięki temu wasze grzyby będą czyściuteńkie do domu wracać. Zbierać grzyby, których nie widać. No słuchajcie, w inny sposób się nie da. Ja już te kubki rozróżniam trochę. O, może tutaj będzie? Nie. Może tu? Nie. Ja troszkę te kubki rozróżniam. No i teraz tak. Tu mamy jednego grzyba. Nie? Wiadomo, zbieramy go, bo go widzimy, tak? No ale obok tutaj tego grzyba, tu wcześniej znalazłem jednego, więc tu jest odkrojona nóżka. Tu. Ale obok tutaj jest taka kubka. No w tej kubce grzebiemy, nie ma. Tu gdzieś jest następna kubka. Też nie ma grzyba. Patrzymy, skaczemy wzrokiem. Czy gdzieś nie odstaje nam tak dziwnie, nienaturalnie kubeczka, a do tego ma pęknięcie jakieś takie, które świadczyłoby, że coś od dołu wybija z tej kubeczki. Nie ma, no to idziemy dalej. Nie mogę wam, ciężko to jest tak nagrać od razu, gdyż musiałbym was oszukać, a nie chcę tego robić, więc musimy znaleźć tak, żebym wam po prostu zademonstrował, jak to mniej więcej robić. Tego oczyszczamy i do wiaderka. Ładna w ogóle taka wropa. Mam w końcu chyba 3. O Jezu, mi się wywalił. Tak ciężko się kręci samemu. Więc tak, na pewno mamy jedną i tutaj widać, gdyż widziałem delikatne przejaśnienie. Więc ta jest troszkę takim półoszustwem. Ale tutaj macie taką kubeczkę. No nie ma. Natomiast tu już chyba jest. A, tu widzicie jest. Więc mówię. Tutaj jest takie przejaśnienie lekkie, też nie. Tutaj taka kubeczka. Z racji, że jest deszcz, to utrudnione jest to. O, zobaczcie. Widzicie? No. Kolejną kubeczkę tam widziałem. Gdzie ona była? Tu widziałem. O, tu jest jedna. Widzicie? A tu jest druga. O. Normalnie wykopuję z podziemi. Tu kolejna. Cyk. Wnioskuję, że ta też tu może mieć. Nie ma. No i tak widzicie, kopiecie, nie? O, tu są kolejne. Ja sobie to zawsze biorę, wykopuję, a potem chodzę i zbieram. Oczywiście, jeśli mafia mi pozwoli na takie coś, bo bywa tak, że mafia jest nieznośna. O, tu jest kolejna. Zasypana tak trochę. To już taka kuleczka dosłownie. Tu kolejne jakieś górki. O, tu coś nie. No i tak wiecie, szukacie, nie? Co wam mam mówić, no. Roboty jest, full. Dobra, i wszystko widzicie na takim kawałeczku. I zbieramy. Tu następna jest. No macie, o. Cyk. Także no, zbieram, pozbieram i wtedy będziemy szli dalej. O, tutaj nie. Dobra, będziemy szli dalej. Czubków w tym lesie nie brakuje. Z takiego jednego poletka co roku na to tu robi. Zobaczcie, tak wygląda pole po zbieraniu gąsek. I co roku tutaj są gąski. Im nie przeszkadza, grzybni nie przeszkadza. Tak tyle mamy. Jakieś 300 gram gąsek.
A co ona tu wykopała? Ja, patrzcie to. No to jest to, co mówię. Nie obejdziecie całego pola. Nie ma, nawet jeśli obejdziecie, to nie wynajdziecie wszystkich. Zobaczcie, jeszcze wykopałem. No, także nie ma takiej możliwości. Także, dobra. Zwijamy stąd. Mafia, uspokój się i spadaj stąd. Czopku. I jeszcze znalazłem 6. Ona jedną wykopała gdzieś tam, albo łapą po prostu zaczepiła. No i co? Jeszcze 6 znalazłem. Także mówię, no to pewnie tam jeszcze jest pełno, nie? Tylko one bardzo głęboko potrafią być i tak dosyć bardzo dziwnie rosną. W ogóle nie ma czegoś takiego jak taka, wiecie, czasem wyrwiecie prawdziwka z ziemi, jest tam taki biały nalot czasem, nie? Taka grzybnia jakby. W gąskach tego w ogóle nie ma. W ogóle. I mafia z roku na roku tam ryje. I dziki tam ryją. I w ogóle. I cały ten las jest poryty. Ten lasek za nami. Mimo tego co roku przychodzi okres ten pierwszy przymrozek na przykład. Albo taki okres takiego. Jest taki moment, że po prostu ta jesień robi się późna. Wchodzi w ten późniejszy stan. No i pojawiają się gąski. I co roku to samo. Nieważne gdzie. Mafia nieraz bywało tak, że wykopała gdzieś dół. To dosłownie podchodziłem. Później w tym dole rosły, przy tym dole. Także może to nawet służy im. Nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. Jak znacie jakieś historie, to oczywiście piszcie. Może też macie jakieś takie podobne historie. Zsapałem się trochę pod górkę. Pełno takiego białego grzyba. Cały las dosłownie zawalony taką grzybnią. A ja wchodzę pod górę. Ram pam pam. I mam nadzieję, że tu będą następne gąski. Tu jest moje następne miejsce na nie. Zobaczymy. W moim następnym miejscu, popatrzcie, głupol szczęśliwy. W moim następnym miejscu są. Ledwo weszłem, wszedłem, to już, patrzcie. Pyk, 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 mnóstwo. Także roboty co niemiara dzisiaj. Tam całe to najprawdopodobniej będzie w gąskach. Tak dużo wcale nie było, ale trochę dopełniłem. Jestem już troszkę w innym miejscu, no i znowuż dziki tutaj, nie? One ewidentnie ryją tam, gdzie ja znajdowałem gąski w zeszłym roku, także muszą szukać czegoś podobnego do mnie, a może kurczę grzybów. Ja nie wiem tak do końca, czy one też nie żywią się tymi grzybami. Może tak grzybnia je przyciąga, nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Widzicie, dużo nie jest poryte w lesie, ale widzę, że dosyć często gdzieś tam odchodzą tu, zobaczcie. To jest ewidentne od właśnie porycia, tak samo tu. Nie? I takie pełno jest takich miejsc. Chodź tu. Ale grzybów nie widać. Grzybów nie widać tu głębiej, czyli one jeszcze tak troszkę raczkują. Chodź tu, chodź. Macie biegacz zadowolony. O, tu macie następne takie. Co pysk wsadzony jest po prostu, nie? Ryj, bo świnia ma ryj, nie? Ryj wsadzony. Także obejdę tu troszkę te sosenki, może tu coś znajdę, bo tu w zeszłym roku to mega dużo wyskakiwało. A zobaczymy, no w tym roku jakoś jeszcze nie spotkałem. Także no może coś znajdę. Póki co mafia troszkę swobodniej się czuje, te dziki mogły pójść gdzieś polaną po prostu. I już mafijka inaczej trochę się zachowuje. Nic, może coś znajdę. Dobra, szukamy. To jest ten dół, o którym mówiłem. Na wysokość nogi. Mafia go wykopała. A tutaj dosłownie żeśmy rypali, to ona zdążyła wykopać to. Wróciliśmy na parę dni i tutaj było znowuż przy tym pniaku. Także ale
słabo. Nie widać tak zbytnio, żeby było jakoś znacząco tych grzybów. Troszkę nazbierane, wiadomo. Słoiczek zaraz się zrobi. Zaraz jakieś słoiczki będę działał w ocet. Ale słabiutko, słabiutko. Szału nie ma, że tak powiem. Nic. Jeszcze pochodzę trochę i spadam do domu. Tak jak mówię, no. Kolejny las dookoła obszedłem. I nic. Może tu coś jeszcze znajdę. Tutaj bardzo często późną jesienią jest wysyp, dosłownie wysyp. Ale jakoś w tym roku nie ma tego szału takiego. Chociaż zobaczę jeszcze może tam dalej jakieś może prawdziwki się trafią. A wrócę za gajniczkiem, może jakieś maślaki. Zobaczymy. Chociaż maślakami nie przepadam. Ale lepszy taki grzyb jak nic, nie? Tutaj właśnie, to jest takie moje miejsce. Dosyć często wyskakują właśnie zobaczcie, tylko psiaczki są, nic więcej. O i nawet zaczyna kropić. Ja tak zaczyna delikatnie kropić. No to chyba nie będę szedł już nawet na prawdziwki, bo tam jest taki mały zagajniczek, to mogę zbytnio zmoknąć, a nie przygotowałem się na to. Skoczyłem w okienko pogodowe. No ale dobra. Jak widzicie, las niezbyt najpiękniejszy, ale uwierzcie mi, urodziwy. Nic. Idę zobaczyć tam jeszcze i dam znać wam, czy coś, jak coś znajdę, to na pewno wam dam znać, czy coś znalazłem. Nie? Gamoniu, Necia. Dobra, tyle. Znalazłem maślaki i to całkiem młodziutkie, więc zasuwam na te prawdziwki zobaczyć, bo jeszcze jest młoda godzina. Myślałem, że jest troszkę później, no ale może dlatego, że tak szaro dzisiaj jest. Dzisiaj jest taki szary dzień. To może dlatego mi się wydawało, że troszkę później. Ale jest jeszcze młoda godzina, jest 12:30, więc z pewnością zawijam kamasze i zasuwam. Mam nadzieję, że się uda znaleźć jakieś... Afia, tu chodź. Prawdziwki albo coś tego podobnego pokroju, kozaczki. Zobaczymy. W każdym bądź razie tam są jeszcze miejsca gąskowe, więc jest szansa na wiele znalezisk. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dzień się nie skończy tak smutnie. Ale raczej nie. Dobra. Muszę pokonać to pole. Idę. Kurczę. Dawno nie widziałem takiego maślaka. Twardy. Zbity. A jeśli chodzi o nuchę, zdrowiutki. O, zawijamy. Będzie sosik. Zaczęły się maślaczki. Takie mniejsze do octu. Zabawa sięga aż tam. Widzę jednego i aż tam. Także ja sobie kładę wiadra i po prostu chapię. Kiedyś muszę wziąć statyw, żeby wam to pokazać bardziej. Albo Wiktorię zabiorę ze sobą. Dobra, rypiem, bo jest co robić. Zobaczcie, jaką wielkość mają te maślaki, że jest z daleka widać. Tego ominiemy. I tak patrzałem jeszcze tutaj. Zobaczcie, już takie wychodzą, ale takich małych to aż nie biorę. Tu mamy ładnego, bardzo ładny. To jest chyba tygryś maślak. Bardzo ładny. Czyściutkie od spodu, eleganckie. Takie jak powinny być. I tu mam drugiego. Też go biorę, tylko nie. To jest przegnity. Warto go rozdeptać. Troszkę rozsiać tutaj
Ale wrzos. Piękny wrzos. No i tak kurczę, bardziej zbieram, wiecie co, już z daleka widzę ich, nie? Ale są piękne, naprawdę. No trochę ich pozbieram, zobaczymy ile tego będę miał finalnie. Teraz troszkę pochodzę. Nie będę nagrywał, bo zaczyna troszkę kropić. A to może być troszkę problematyczne. Szczególnie, że nie wziąłem żadnego ramienia, nic. Następnym razem wezmę się, poprawię. Dobra. Tniemy go i spadamy. Myślałem, że będzie mniej, a to całkiem sporo tych maślaków. Chyba sobie zupę zrobię dzisiaj. Gąskowo-maślakową. Taką zupkę bym sobie zrobił. Na jesień jak znalazł. Grzyby ogólnie swoje właściwości, czyli głównie witaminę D, gdyż wszystkie one posiadają witaminę D, której w Polsce no braknie. Witamina D to witamina słońca, jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś chciał której, no jak sami wiecie, no kurczę, witamina słońca. Słońce w tym kraju jest przez pewien okres, no i ten pewien okres ludzie są zadowoleni, szczęśliwi, chodzą, tak dalej. Natomiast gdy tylko zabraknie tej witaminy D, a dzieje się to z reguły jesienią, no pojawiają się wszelkie takie humorki, można to tak nazwać. No i wtedy jest jak jest, zobaczcie. Ale ten będzie stary. Ten będzie stary, nie jest taki stary. O, na zupkę się nada. Zrobię sobie zupę. O, tak już myślałem. Zupę i kotlety. Będzie petarda. No i co? No i tak jak mówię właśnie, gdzieś tam humorki się pojawiają, nie? Wszelkiego rodzaju, wszelakie. Możemy być jacyś niewyspani, nie zmęczeni, źli. Różne takie rzeczy. No i wtedy natura co? Natura nam daje, no oczywiście. Tylko my nie do końca korzystamy z tego wszystkiego, co ona nam daje. No ale w tym wypadku daje nam grzyby. No i to one mają mnóstwo witaminy D. No i to pozwala nam przetrwać ten gorszy okres, nie? Ci, co grzybów nie lubią, no to no różnie mogą reagować jesienią. Mogą być jacyś smutni, nie do końca szczęśliwi i tacy tam różne, no takie. Witamina D no daje nam taką właśnie jakąś motywację do działania i tak dalej. No, to tak w skrócie, bo jeśli chodzi o działanie witaminy D, no to nie tylko to. Jest wiele różnych właściwości witaminy D, ale ładny. Zobaczcie, biało, taki brązowy. Wytniemy go. No tu jest drugi, to drugiego zostawimy. Urośnie, to przyjdziemy po ciebie. Gdzie masz kolegów, kurczę, gadaj. No. Więc tak to wygląda w skrócie, opisując. No co, rypię dalej tych maślaczków i gąsek i zobaczymy, co z tego wyniknie, ile się tego uzbiera, bo jeszcze przede mną tamten zagajnik calutki tamten zagajnik, więc pod koniec tego zagajnika nakręcę co nieco. A póki co zasuwam dalej, bo jest jeszcze w miarę. Na koniec kończę takim znaleziskiem. O, ryc mleczaj. Już go chlastamy, zobaczymy. Jest. Kurczę, pięknie. Wrzucę go tutaj do maślaczków. Jeszcze poszukam, może tu gdzieś w okolicy jest jeszcze jeden. Ale tak wyglądają maślaki, tak wyglądają gąski zielonkawe. Zielonki niektórzy mówią, różnie je nazywają. Takie zbiory. No, na zupę, tak jak mówiłem, będzie. Dobra. Poszukamy, może jeszcze jakiś ryc tu jest. Zobaczcie, szukajcie, a znajdziecie. Kolejny ryc, tylko ten jest troszkę stary. I boję się, że może być robaczywy. Nie, zdrowiuśki. Ale konkretny będzie kotlet z niego. Uwielbiam kotlety z rydza. Piękna sprawa, piękna sprawa. Dobra, dajemy go tutaj. I jeszcze popatrzę, może tu gdzieś jest jeszcze jeden. Ten taki dziwny kolor miał, kurczę, bałem się, że już będzie
robaczywy, a tu proszę, najlepsze, że go obszedłem dosłownie. Tu jeszcze muszę zajrzeć. Właśnie w takich rzeczach często, w takich miejscach często rosną te rydze. One lubią właśnie jakieś, dużo próchnicy lubią, nie? Dużo jakichś opadniętych drzew, takich rzeczy. Ale dosyć często też można spotkać rydza na pięknej polańce, tak jak tu na załączonym obrazku. Fajnie, cieszę się. Rydze są pyszne. No i bardzo poszukiwane przez grzybiarzy. Także to tak jak wiecie, byście, nie wiem, poszukiwali złota, a znaleźli parę karetów diament. Podobnie jest z rydzem. A tam jeszcze zerknę. Ja rydzę w tym roku znajdowałem naprawdę w wszelakich różnych dziwnych miejscach. Także w tym roku nie były one mi dane znajdywać non stop. Także wsiadam do samochodu i jadę jeszcze chyba w jedno miejsce zobaczyć. Tyle. Ogólnie znalazłem już 3 rydze. W samochodzie mam 2, co daje mi 5. Tutaj ktoś mnie uprzedził, to nie moje. Tutaj tak samo, ale to jest stare dosyć. Tam był jeden zgnity taki. Dosyć. Patrzałem, szukałem tutaj, ale nie ma. No ale oczywiście już namierzyłem tą starą moją polanę, na której właśnie, na takich polanach, zobaczcie, o, no, to nie jest rydz, przepraszam. Na takich polanach właśnie można znaleźć rydzę. W takiej wysokiej trawie musicie szukać takiego, no takiego koloru. I dosyć często te zdrowsze, takie młodsze mają taki ładny kolor, jaskrawy aż i łatwiej je znaleźć. Natomiast te troszkę starsze już mogą mieć wyblaknięty ten kolor. Ale niczym się nie przejmujcie. Rydz, zdrowy jak rydz, znacie na pewno powiedzenie. To oznacza nic innego jak właśnie dobroć tego grzyba. No i oczywiście wszelkie blaszkowate mają ten fajny szkopuł do siebie, że jakby to powiedzieć, maślaczek ale strasznie obgryziony, więc go olewamy. Maślak. Mają to do siebie, że nóżka, czyli trzon, smakuje identycznie jak łepek. Więc mamy tutaj 2 w 1, nie? Takiego, to znaczy 2 w 1. No po prostu dbajmy o ten trzon, bo z niego też możemy coś wycisnąć. Ja idę dalej szukać rydzy. Okazuje się, że wróciły takie dziwne czasy, że już nie w głównym lesie, tylko no gdzieś na obrębach. Także o, zobaczcie, właśnie o tym mówię. Tutaj ktoś już był. Także o tym mówię. Tutaj gdzieś muszą rosnąć. Chciałbym znaleźć, wam tak pokazać po prostu. Może chwilę pochodzę z kamerą i tyle. Czekajcie, tylko wyłączę to. No i spróbujmy pochodzić z kamerą i znaleźć rydza. Chodzenia i w końcu znalezione i upragnione. Kurde, ale się nałaziłem, żeby znaleźć, nie widzę już tutaj nigdzie, a tutaj no to tak trzeba właśnie obchodzić dosyć często, wiecie, to trzeba na przykład tam znaleźliście, to chodzicie aż tutaj, bo grzybnia jest bardzo duża, nie, pod spodem, natomiast często owocniki wybijają gdzieś bardzo daleko. Jeszcze obejdę tutaj to wszystko. Tamtą obejdę jeszcze. Tak to wygląda. 4 piękne rydze. Zdrowiuśkie. Także misja udana. I jeszcze mi się udało wytarmosić tutaj typowy rudzielec. On świecił. Widzicie? Ma takie plamy. Tutaj, no piękny. Typowo z piasku się wysypał. No jeszcze tutaj pochodzę chwilę, ale już uciekam. Samochód mamy niebawem. Niedaleko, znaczy się. I już zmęczony jestem, już gadam głupoty. Dobra. Kitram go i lecimy dalej. No my już spadamy.
Mafijka wybiegana, uszy przyklapnięte, zmęczona bidulka. I co? Już widzimy się w następnym odcinku. Udało się, kurczę, troszkę pozbierać. Jeszcze wam pokażę. Tutaj cyk, tutaj cyk. Elegancko. A my jedziemy kulturalnie do sklepu po bułkę tartą i jaja i będziemy robić kotlety.